strony Szapi! Witam Was serdecznie ponownie u mnie. Dzisiejszy filmik będzie troszkę podobny do tego, co było ostatnio o kanale, ponieważ miałam ogromny, dobry właśnie feedback od Was na temat filmiku o perukach, ponieważ byliście bardzo ciekawi, jak właśnie kupuje się cosplayowe szpeje na internecie i uznałam, że najwyższy czas pokazać Wam właśnie, jak kupić bezpiecznie cały cosplay. Temat kupowania kostiumów w Polsce jest ciągle dość kontrowersyjny. I przyznam się Wam szczerze, że naprawdę nie mam pojęcia dlaczego, ponieważ wydawało mi się, że naprawdę już od dawna te stroje kupne są na polskich konwentach i jest to takie dość normalne i jakby nie jest to nic szokującego, ale ciągle znajdują się ludzie, którzy faktycznie wolą tych ludzi męczyć i mówić im, że prawdziwi cosplayerzy muszą swoje stroje robić własnoręcznie. Powodów do kupowania kostiumów zamiast robienia ich własnoręcznie jest naprawdę masa i takim najbardziej wydaje mi się popularnym jest fakt, że nie wszyscy mają to czas, ponieważ naprawdę w tym momencie każdy z nas ma pracę, ma swoje życie, oczywiście ma też szkołę i naprawdę nie wszyscy mają właśnie te wolne wieczory, żeby takie kostiumy wykonywać. Bardzo często również początkujący nie mają po prostu umiejętności, żeby taki kostium wykonać od zera własnoręcznie, a mają naprawdę duże marzenie, żeby taką postacią, konkretną postacią się stać, wiecie, w jakiejś wielkiej zbroi, wielkiej kiecce i wtedy po prostu wolą ten kostium zakupić, niż powoli właśnie uczyć latami tych umiejętności, żeby ten kostium zrobić samodzielnie. I to również po prostu jest okej. Zauważyłam także, że bardzo często ceny materiałów właśnie na takie stroje własnoręczne wychodzą po prostu o wiele drożej, niż gdybyśmy taki kostium zamówili gotowy już z Chin, ponieważ cena wysyłki takich materiałów, właśnie szukania ich, często nie możemy kupić jednego czy tam dwóch koralików, tylko musimy kupić całą paczkę hurtowo i to również wszystko się składa na naprawdę ogromny koszt, więc bardzo często bardziej po prostu opłaca się zakupić jak właśnie pojedynczy kostium na Ali, niż robić go samemu. I oczywiście sesje grupowe. To było akurat coś, co mnie przekonało osobiście do kupowania strojów na Ali, ponieważ zauważyliśmy, że kiedy robimy sesję w grupie, to faktycznie to wszystko ładniej, składniej, bardziej spójniej wygląda, kiedy faktycznie wszyscy uczestnicy naszej sesji mają ten sam rodzaj mundurka, na przykład właśnie z Ali, z tego samego materiału, z tego samego wykroju. W taki sposób każdy z nas jest identyczny i faktycznie jest to takie bardziej wiarygodne, gdybyśmy faktycznie byli z jednej szkoły, czy tam właśnie z jednego oddziału zwiadowców. Podsumowując w takim skrócie, naprawdę uważam, że kupowanie kostiumów jest ok, pod warunkiem, że te stroje później nie lądują na przykład właśnie na konkursach, gdzie oszukujecie jurorów, że ten kostium zrobiliście własnoręcznie. Tego nie robimy. A poza tym wszystko jest spoko. W tym momencie mamy naprawdę bardzo duży wybór strojów właśnie z Azji, z Chin i wydaje mi się, że naprawdę taką kopalnią kostiumów będzie po prostu AliExpress, zwłaszcza, że tam naprawdę są dość tanie te stroje, tylko trzeba trochę pokminić. Osobiście również ja wolę kupować stroje ze stron, które po prostu znam, które już właśnie przetestowałam i na przykład jeden z takich moich ulubionych sklepów, jeżeli chodzi o kostiumy właśnie z Azji, będzie sklep Mi Costumes. Mam od nich już naprawdę sporo moich strojów i bardzo rzadko na nie narzekam, naprawdę w większości przypadków po prostu przychodzą i już są gotowe do ubioru. Także naprawdę Wam szczególnie polecam ten sklep, ale myślę, że naprawdę możecie znaleźć swoje ulubione, możecie po prostu właśnie pogooglać, poszukać po recenzjach i w taki sposób znaleźć ten, który Wam najbardziej pasuje. Jednak musicie być ostrożni w swoich zakupach. I teraz właśnie chcę Wam przypomnieć troszkę takich rzeczy, które wydają mi się, że mogą być pomocne podczas szukania swojego kochanego stroju. Po pierwsze, pamiętajcie o tym zawsze, żeby sprawdzać zdjęcia z aukcji gdzieś w Google, ponieważ niestety Chińczycy mają to do siebie, że nie do końca szanują prawa autorskie i dla nich w ogóle podpis cosplayera, co to jest. Więc po prostu biorą te zdjęcia z internetu i używają innych gotowych strojów właśnie cosplayerów, którzy faktycznie sami je uszyli, do promocji swoich produktów. Więc w tym momencie dostajecie zdjęcie czegoś, czego nie dostaniecie. I to nie jest spoko. I dlatego tak ważne są zakupy przez jakieś serwisy pośredniczące, na przykład właśnie wspomniane wcześniej AliExpress, czy jakieś sklepy, które mają opcję płacenia PayPalem. W taki sposób Wasze pieniądze zawsze mają tego pośrednika, który może właśnie w ramach jakiegoś sporu, czy właśnie jakiegoś problemu wkroczyć pomiędzy Ciebie a sprzedającego i sprawdzić, czy faktycznie ten strój był na przykład niekompletny, jakiś zepsuty, brudny, czy może właśnie był nie taki jak na obrazku i może Wam te pieniądze zwrócić. Dlatego właśnie zawsze Wam polecam używanie tych serwisów, żeby faktycznie mieć tą opcję B, gdyby coś się stało. Podczas zakupów z Chin bardzo ważna dla Was będzie rozmiarówka kostiumów. Musicie być tego świadomi, że po prostu osoby, które pochodzą z Azji, zazwyczaj mają mniejszą, bardziej drobniejszą budowę ciała niż my, Europejczycy. Przez co te wszystkie rozmiary, które widzicie na aukcjach, na przykład S, dla nas będą XS, tam LK będzie naszą M-ką. I w taki sposób po prostu lepiej jest troszkę zawyżać Wasze wymiary, po prostu patrzeć na te większe rozmiarówki właśnie na aukcjach, żeby po prostu nie utknąć zbyt małym kostiumem.
kostiumie. Pamiętajcie również, żeby upewnić się, że to, co kupujecie na obrazku, jest tym, co dostaniecie. Bardzo często, zwłaszcza właśnie sprzedawcy z Chin, robią w taki sposób, że wystawiają swoje aukcje na bardzo niską cenę i mają dwie różne opcje zakupu. Na przykład jedną z tych opcji będzie sama peruka, a drugą będzie już właśnie droższy kostium. Jeżeli ktoś z Was jest nieuważny i szybko kupuje swoje rzeczy, to w taki sposób po prostu może kliknąć tą perukę, cieszyć się, że kupił cały kostium, załóżmy za 80 zł, po czym przychodzi sama peruka i ta osoba jest rozczarowana, że popełniła błąd. Również jest coś, o czym koniecznie muszę Wam powiedzieć, czyli kwestia ceny, a jakości kostiumu. Oczywiście, jeżeli chodzi o chińskie właśnie fabryki, to bardzo często jeden kostium tak naprawdę krąży po różnych sprzedawcach i mimo tego, że zapłacicie tych, nie wiem, tych złotych 100, 120, 150, 200, to jest duża szansa, że ten kostium będzie identyczny. Stąd właśnie ważne jest sprawdzanie zdjęć tego kostiumu i porównywanie go z innymi aukcjami, czy faktycznie to jest to samo. Lepiej jest po prostu kupić kostium lekko droższy, niż pójść absolutnie w tą najtańszą opcję. Co mam na myśli? Takie kostiumy właśnie faktycznie najtańsze są bardzo często zrobione po prostu ze 100% plastiku. Po prostu poliester, ekoskóra, wszystko takie naprawdę plastikowe, obleśne, klejące, które potem sprawia, że noszenie tego kostiumu jest po prostu niewygodne, wasza skóra się poci, wasze ciało po prostu cierpi, a bardzo często po prostu wystarczy dołożyć tą stówkę więcej i są inne aukcje na innych właśnie sklepach, czy właśnie na Ali, tam gdzieś, gdzie te kostiumy są po prostu zrobione z lekko lepszych materiałów, lekko więcej właśnie detali w nich jest włożonych, tam tych koralików, haftów i w taki sposób te stroje po prostu są już lepszej jakości, ładnie wyglądają na zdjęciach i tak naprawdę ta różnica nie jest aż tak duża, więc wydaje mi się, że po prostu warto jest zainwestować, troszkę oszczędzić może więcej pieniążków i w taki sposób zainwestować właśnie w lepszą jakość potem do Waszego cosplayu. A jeżeli już mówimy o funduszach, to będzie jedna rzecz, którą zawsze chcę Wam polecić i naprawdę nie wiem, czemu cosplayerzy tego nie robią, w sensie naprawdę, to jest po to, żeby tego używać, czyli kupony, kupony na AliExpress. One naprawdę są co jakiś okres czasu, co jakieś małe święto, zawsze Ali coś znajdzie właśnie, żeby mieć jakieś dodatkowe możliwości zniżek i w taki sposób można po prostu oszczędzić. Ale taki najważniejszy podgląd kupowania strojów na internecie zostawiłam na sam koniec, czyli recenzje. Naprawdę w tym momencie jest masa recenzji na internecie, gdzieś właśnie na YouTubie, w zdjęciach, bardzo często właśnie w komentarzach pod aukcjami na AliExpress, czy aukcjach na stronach tych sklepów, gdzie możecie zobaczyć prawdziwe fotki tych kostiumów. I w taki sposób dowiedzieć się, co sądzą inni użytkownicy, inni kupujący i w taki sposób możecie po prostu być pewni, że nie kupujecie kota w worku. I naprawdę bardzo często korzystam właśnie z recenzji innych cosplayerów, zawsze sprawdzam, co wcześniej właśnie oni wrzucili w internet i w taki sposób wiem, gdzie jest warto kupować, a gdzie po prostu nie warto marnować swoich pieniędzy. I dlatego właśnie powstają takie filmiki u mnie na przykład, czyli recenzja mojego najnowszego kostiumu z Mi Costumes, czyli Lucky Chloe. To jest kostium z gry Tekken, czyli takiej naprawdę oryginalnej, ponadczasowej bijatyki i tam jest masa fajnych postaci, ale faktycznie Lucky Chloe mega mi pasowało, ponieważ miałam pomysł na taką bardzo pastelową, kolorową, uroczą sesję i faktycznie nie przeliczyłam się, ponieważ ten strój naprawdę wyszedł mega fajnie, co możecie zobaczyć teraz właśnie tu gdzieś na zdjęciach, ale spokojnie pokażę Wam go z bliska. Zacznijmy od mojej ulubionej części tego kostiumu, czyli kurtki bolerka z łapkami, z kocimi łapkami, moi drodzy. To jest tak urocze, naprawdę nie mam pojęcia, czemu wcześniej tego stroju nie ogarnęłam. I słuchajcie, on jest składany z takiego naprawdę cieplutkiego materiału typu minki, to jest taki właśnie materiał, z którego się szyje bardzo często pluszaki i jest taki mega cieplutki. I ta kurteczka z tyłu ma bardzo ładnie wyhaftowany znaczek Lucky Chloe i niestety wydaje mi się, że to jest jedyny minus tego kostiumu jak dla mnie, ponieważ ten haft nie jest dokończony. Jak patrzyłam na grafikę referencyjną, to faktycznie niekiedy ten obrys tego loga jest nieco mniejszy niż pozostałe, ale to ciągle nie wygląda dobrze. Wydaje mi się, że faktycznie to powinno być lekko wykończone, może cięższą nitką, cięższym ściegiem, ale jednak tutaj coś powinno być czarnego niż takiego właśnie zwykły biały obraz. Stąd nie do końca jestem zadowolona z tego loga, ale sama kurtka naprawdę, słuchajcie, jest super. Kolejną częścią tego kostiumu, która naprawdę przekonała mnie do tego stroju, będą leginsy Lucky Chloe. I to jest coś, co faktycznie sprawiło, że chciałam ten kostium po prostu sobie kupić, ponieważ uznałam, że robienie tych wszystkich nadogolenników, ozdób i aplikacji na leginsach, które absolutnie nie mają jakiegoś punktu zaczepienia, typu jakiś pas do pończoch, czy cokolwiek, sprawi, że one będą naprawdę mocno lecieć w dół. I takie nadrukowane leginsy to jest ogromny właśnie plus, jeżeli chodzi o noszenie tego stroju na jakieś konwenty, czy właśnie jakieś wyjścia. Tylko pamiętajcie, żebyście nie byli jak ja, ponieważ muszę się Wam przyznać, że zawaliłam straszliwie. Okropnie zawaliłam, ponieważ kiedy ubierałam się w ten kostium z samego rana, byłam tak zaspana, że nie zauważyłam, że nadrukowane nagoleniki, które miałam mieć z przodu mojego stroju, lądowały z tyłu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Moi drodzy,
Tutaj są nagoleniki. W tym miejscu. I ja je dam z tyłu. I wygląda to strasznie. Oczywiście, jeżeli ktoś tej postaci do końca nie zna, to raczej się nie kapnie, ale w moim serduszku i w mojej głowie to jest niewybaczalny błąd i jestem na siebie absolutnie mega zła, że sobie z tym nie poradziłam. Także bądźcie ostrożniejsi, bądźcie bardziej spostrzegawczy niż ja. Oprócz tego jest naprawdę spoko. Sama jakość druku jest naprawdę mega ekstra, ponieważ kiedy ten materiał się rozciąga, to nie ma takich białych linii, które czasem możecie spotkać na takich właśnie drukowanych leginsach czy jakichś elementach kostiumu. Tutaj faktycznie wszystko się fajnie rozciąga i dopasowuje się do Waszej nogi. Także ja nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi właśnie o te leginsy. W paczce otrzymujecie również calutką sukienkę Lucky Chloe. I wydaje mi się, że to jest naprawdę jeden z najbardziej uroczych kostiumów, które w tym momencie posiadam, ponieważ ta sukienka nie dość, że jest taka właśnie ładna, słuchajcie, tutaj z falbankami, różowe, serduszka, wszystko jest super urocze, to również jest tu ogonek. Nie wiem, czemu nie robiłam wcześniej kocich ogonków i kocich uszek. To jest tak urocze i tak słodkie, że naprawdę ten strój był mi pisany w gwiazdach, więc nareszcie jest ze mną. I ten ogonek jest zbudowany na takiej właśnie bazie z drutu, który fajnie można wyginać w różne strony. W taki sposób możecie tym ogonkiem sobie pozować na zdjęciach. I jaki również jest on przymocowany na stałe do sukienki, więc nie musicie się właśnie martwić żadnym mocowaniem, żadnym jakimś paskiem w talii, po prostu już jest przymocowany do sukienki. Koło ogonka jest taka właśnie bardzo urocza kokardka, którą możecie sobie przymocować w miejscu, w którym chcecie, ponieważ jest ona mocowana na agrafce, a sama sukienka trzyma się na dwóch właśnie takich zwykłych paseczkach, które wiążecie sobie na szyi i w taki sposób ona się trzyma na Waszym ciele. Sukienka ma więcej wyhaftowanych guziczków, które są w całym kostiumie, naprasowane właśnie fajne z folii flex serduszko na biuście i jedną z moich ulubionych rzeczy, czyli właśnie głośniczki zrobione z gumy. Elementy strojów z gumy to jest coś, co faktycznie mi kostium stosuje dość często i wydaje mi się, że to jest tak naprawdę bardzo spoko opcja, ponieważ takie elementy, nie dość, że się właśnie nie kruszą, są bardzo wytrzymałe, to również nie schodzi z nich farba, nie przyklejają się do czegoś właśnie typu tkanina, czy właśnie coś w transporcie i naprawdę te rzeczy są niezniszczalne, więc to jest dobry sposób, żeby taki element właśnie sobie wykonać. Sama sukienka wykonana jest z takiego naprawdę rozciągliwego materiału i fajnie dopasowuje się on do Waszej budowy ciała, jest naprawdę bardzo wygodny i miękki, a falbanki są zrobione z takiej właśnie grubszej satyny, może bym nawet zasugerowała, że jest to bawełna satynowa, także jest to bardzo fajnie, jeżeli chodzi o jakość wykonany kostium i jest fajnie wykończony również overlockiem, także nic się nie snuje i nic nie będzie Wam tam gdzieś dędało, jeżeli chodzi o nitki. W liście otrzymujemy również taki naszyjnik, który również ma na sobie haftowany guziczek, więc właśnie jest on bardzo fajnie spójny z całym kostiumem i mocuje się wygodnie na żebrach, także jest mega wygodnie, ale dostajemy również takie oto uszka na klipsie i można faktycznie po prostu zamontować do peruki i wszystko jest spoczko, ale zauważyłam, że nie są to one do końca zgodne z rewką Lucky Chloe, ponieważ ta postać nosi słuchawki, które mają na sobie uszka i słuchawek tutaj nie było, były tylko te uszka, więc nie do końca spodobało mi się to, że mogą być aż tak różna właśnie z grafiką referencyjną, ponieważ wydaje mi się, że słuchawki są naprawdę takim bardzo charakterystycznym elementem tej postaci, stąd wykonałam je własnoręcznie. To był naprawdę bardzo prosty projekt, wykonałam go praktycznie jeden wieczór przed sesją, także Wam również na pewno się to uda. Jest tam tylko pianka Ewa, cała baza zbudowana jest na opasce do włosów i montuję taki również grzebyczek, żeby po prostu móc zamocować sobie wygodnie te słuchawki na głowie, żeby po prostu nie spadały mi podczas tam jakichś wykopów czy obrotów podczas sesji. Co kto woli, możecie wykorzystać już gotowe uszka w tym kostiumie, albo zrobić swoje własnoręcznie właśnie. Jeżeli macie jakieś umiejętności w pracy z pianką, to na pewno sobie poradzić. Sklep Mi Costumes oferuje również w swojej ofercie takie oto właśnie peruczki pod postać. I była również właśnie peruka pod postać Lucky Chloe, więc uznałam, że czemu by nie spróbować i wziąć sobie cały zestaw. Powiem Wam szczerze, że jestem pod wrażeniem jakości tej peruki, ponieważ nie spodziewałam się niczego specjalnego, bo wiecie, takiej dodatkowej peruce do stroju właśnie w całym tam miszmaszu zakupowym, a faktycznie jest naprawdę bardzo spoko. Cała peruka jest zrobiona na takiej naprawdę porządnej, koronkowej siateczce, także nie musicie się martwić taką zwykłą, wiecie, partyboksową siatkę, która jest mega niewygodna i w ogóle okropna. Ta jest bardzo fajnie dopasowana, macie właśnie możliwość dopasowania ją do głowy, także wszystko jest super. I włoś jest odporny na ciepło, także mogę spokojnie ją stylizować. Właśnie tam używam troszkę prostownicy na niej, nic się nie działo, nie spaliłam włosia, także bardzo spoko sprawa. Do całego zestawu musiałam dokupić tylko buty. I moje znalazłam gdzieś tam na Vinted za jakieś 30 zł, także naprawdę to były grosze, jeżeli chodzi o cały kostium. I w taki sposób miałam już swój strój gotowy. Sesję przeprowadziliśmy naprawdę w magicznym miejscu, ponieważ w Be Happy Muzeum w Poznaniu. To jest absolutnie
kosmos, jeżeli chodzi właśnie o sesje zdjęciowe, ponieważ tam macie całą przestrzeń zagospodarowaną właśnie pod typowo zdjęcia, czyli macie właśnie jakiegoś wielkiego lizaka, jakąś wannę, kurczę, z kuleczkami, jakieś, kurczę, kwiatki, bardzo ładną budkę telefoniczną, wszystko, co tylko chcecie. I faktycznie jest tam bardzo, bardzo ciekawie. Możecie tam właśnie wejść, zrobić sobie zdjęcia komórką i wygląda to abstrakcyjnie super. Jestem ogromnie wdzięczna Be Happy Museum za to, że mogłam wykonać swoje zdjęcia w tak cudownym miejscu. Naprawdę mega, mega dziękuję, ponieważ sesja wyszła kosmicznie. A jeżeli chcecie zobaczyć te zdjęcia teraz lub właśnie jak wyglądała cała sesja, to nie czekajcie, po prostu już pokazuję Wam właśnie, jak wyglądałam w tym kostiumie i jak wypadły nasze fotki. Zapraszam! I co sądzicie? Bo ja naprawdę jestem zachwycona, jak wyszły te zdjęcia. I kostium, i miejscówka, wszystko zagrało. Także naprawdę mam nadzieję, że Wam również spodobała się moja sesja. Podsumowując, jak zwykle polecam Mi Costumes. To jest naprawdę jeden z tych sklepów, które faktycznie sprawia, że nie boję się zamawiać swoich strojów z internetu. Wiem, że przyjdą w dobrej jakości, raczej nie będą one różne od tego, co jest na zdjęciu i po prostu mogę im ufać. No ale w opisie będą linki do jego sklepu, mojego stroju, jak i również miejsca, gdzie wykonywaliśmy zdjęcia. Także koniecznie ich odwiedźcie, ponieważ oni mają tak naprawdę parę filii w Polsce, więc może będzie ona również w Waszym mieście. A ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam chociaż troszeczkę pomogłam, jak poruszać się w tym całym strasznym świecie internetu i sklepów cosplayowych, ponieważ naprawdę jest łatwo się nadziać, ale możecie sobie poradzić. Pamiętajcie, że jak zwykle tu będzie subskrypcja, tu będzie mój Patronite, a tu będzie więcej moich filmów, gdzie będą jakieś tutoriale, poradniki, może jakieś vlogi, może jakieś sesje. Słuchajcie, to zależy od Was, co oglądacie. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo, więc do zobaczenia i buźka!